Bill Gates. Ziemia to plastyczny, botaniczny ogród. Pierwsze zdanie takie poczułem. To, co jest na Ziemi, stworzył Stwórca, który jest bliżej, jak nam się wydaje. Nadchodzi czas kastracji cywilizacyjnej. Nie likwidowania cywilizacji, kastracji cywilizacji. Biała i żółta rasa. Głównie ta jest narażona na kastrację. Że to jest na lata, 10-20 lat rozłożone, ale na Ziemi będzie się rodziło znacznie mniej ludzi, ponieważ będzie bardzo głęboka bezpłodność wśród ludzi. Mniejsza bezpłodność będzie w celach śniadych, w celach ciemnoskórych. Większa u ludzi o białej skórze. I azjatyckiej. Żeby ratować planetę, nie ma innego wyjścia. Świat technologiczny jest gotowy na zarządzanie światem przy znacznie mniejszej ilości ludzi o niższym intelekcie. Żeby nie powstał ponownie wzrost zaludnienia. Zarazem kształcenie przyszłych ludzi będzie... Chyba nie miałem to ujęte, zapomniałem. Momencik. Ale coś w tym rodzaju, bo to fajnie było ujęte. Nie dla wyostrzenia intelektu, wiedzy, a wykształcenia będą szły w kierunku wykonawczym. Czyli ludzie będą kształceni w sposób taki, żeby wykonywali ściśle to, co mają robić, a nie byli twórcami. Twórcy właściwie będą niepotrzebni. Wykonawcy będą potrzebni. Z tej już ilości ludzi po kastracji. Przepraszam, że tak dziwnie, ale to tak mi się to kojarzy. Strumienie gamma. Poczekajcie, to jest ważne. Tylko wpiszę sobie to, pozwólcie. A to dziwne. No to już jest skomplikowane. Coś nie będę tego próbował czytać. Strumienie gamma będą wpuszczane w sieć, które będą miały wpływ niezauważalny na człowieka. Lub są wprowadzane. Truć nie trzeba już wodą czy jedzeniem. Można to robić na odległość. I teraz kojarzy mi się, że jest wojsko. Że tak naprawdę wpływ na pewne rzeczy, które się dzieje, ma wojsko, ale jak wojsko? Lub wojskowi. I jest to nakaz z zewnątrz, żeby oczyścić świat, zredukować.
Arktyczne wojsko. No ale jak wojsko arktyczne? Arktyka nie ma wojska. Tego już kompletnie nie rozumiem. Świat czeka potężne tsunami. Ale ja teraz nie wiem, czy chodzi o rzeczywiste tsunami, czy symboliczne tsunami. Oceaniczne tsunami. Dojdzie do takiej sytuacji, że w oceanie, że pod oceanem nastąpi tak ogromny wstrząs, że cały ocean stworzy tsunami potężne. No ale co? Bill Gates to jest prorok? Chyba nie. Są przyrządy. Są przyrządy na Ziemi i są przyrządy na orbicie, które współdziałając z sobą w sposób niezauważalny wpływają na pogodę, ale też wpływają na inne zjawiska, niektóre bardzo niebezpieczne na Ziemi. Poczekajcie, coś zobaczę na mapie. Już. To potężne tsunami, które mi się kojarzy, to jest tu część południowa, czyli już Państwu powiem, to jest Ocean Atlantycki Południowy, czyli to jest ocean, który graniczy z Ameryką Południową, Afryką, Antarktydą. Ocean Południowy, tak, Ocean Atlantycki Południowy. Tak mi się to kojarzy. Nie wiem, dlaczego takie określenia z Billa Gatesa. Jest od wielu lat cykliczne schładzanie Ziemi, atmosfery ziemskiej, że temperatura od nasłonecznienia byłaby znacznie wyższa, gdyby nie było cyklicznego schładzania Ziemi jakimś wypuszczeniem czegoś w atmosferę. I bardzo to nieludzko brzmi, co Państwu powiedziałem, bo jak to znaczy kastracja? Bardzo dziwnie ta wizja by się skojarzyła. Tak.